Zainspirowana pięknymi pracami Artisant i inspiracji z duszy, na moim pudełeczku także postanowiłam położyć serwetkę. Zawsze sobie marzę, że moja praca będzie piękna, skomplikowana i wypasiona. Ale mój wewnętrzny leniuch ma zazwyczaj swoje własne zdanie. Nawet jeżeli liczyliście na coś innego, to dzisiaj znowu prosty pomysł dla każdego. Gotowa herbaciarka prezentuje się tak, no i teraz już zabieramy się do roboty. Środkiem nie będę się zajmowała wcale, po prostu go rozbrajam i pomaluję na brązowo lazurem. Płaskie pędzelki i 3 kolory farb, ponieważ chciałabym, aby na zewnątrz nasze pudełeczko przypominało drewno. Farby ze sobą mieszam, ale tylko troszeczkę, ponieważ powierzchnia ma wyglądać jak drewno. Na tym etapie mam dla Was 2 podstawowe rady. Po pierwsze, pociągnięcia pędzlem mogą występować tylko w jednym kierunku. Kolory przenikają się dowolnie, ale pociągnięcia pędzlem zawsze są równoległe. No i niestety to nie jest aż takie proste jak wygląda, bo ja się staram, aby pociągnięcia były jak od linijki, a one czasami wychodzą troszkę po łuku. Nie robimy żadnych sęków ani innych cudów, bo potem to równoległe malowanie bardzo nam się przyda. No i druga rada, gdy zabierzemy się już za boczne ścianki. Postarajcie się, aby rysunek drewna płynnie przechodził na przykład z boku wieczka na jego górę. Można to zrobić teraz, gdy farba jest jeszcze mokra, albo poczekać aż wyschnie i dorobić trochę takich pasujących do siebie przejść. Tej rady trzymam się także przy malowaniu dołu. Kilka rozbłysków przechodzących z jednej ścianki na drugą sprawia wrażenie, że nasz dół zrobiony jest z jednego kawałka drewna. Środek po prostu maluję lazurem. Lazur pasuje, no i na dokładkę nie wymaga lakierowania. Gdy pudełko wyschnie, dokładnie szlifuję je na zewnątrz i w środku, a potem lakieruję lakierem akrylowym matowym. Biała konturówka, czyli zaczynamy malowanie serwetki. Jeżeli ktoś z Was potrafi idealnie równo namalować prostokątną serwetkę, to super. Dla mnie nie jest to łatwe, więc jeżeli mam się denerwować, że wyszło mi nierówno, to od razu namaluję nierówno. Wiecie jak jest, jeżeli staramy się zrobić idealnie, a coś nie wyjdzie, to potem to wewnętrznie bardzo nas denerwuje, nawet jeżeli nikt inny tego nie zauważa. A jeżeli pomysł już z założenia nie ma być idealny, to czym tutaj się stresować? Zresztą ocencie sami, patrząc na mój bezstresowy brzeg serwetki. A jeżeli na tym etapie przyda Wam się jeszcze jakaś konstruktywna rada, to po prostu nie wsadzajcie palucha w mokrą konturówkę. Delikatnie odkładamy ją na bok i niech sobie wyschnie. U mnie minęła już godzina, konturówka jest sucha i mogę się zabrać za malowanie serwetki. Farbę rozrabiam z wodą i w tym wypadku warto skorzystać z jakiejś porządnej, dobrze pigmentowanej farby. Producentem mojej jest Tamperia, a seria farb nazywa się Allegro. Rozwodniona farba długo schnie, więc jest trochę czasu, aby pobawić się naszą serwetką. Najpierw delikatnie objeżdżam brzegi przy konturówce. I wtedy kierunek ciągnięcia pędzla jest dowolny, taki jak mi pasuje do brzegu konturówki. A następnie szybciutko w drugim etapie, jeszcze na mokro, szybko wygładzam farbę. Kierunek ciągnięcia pędzlem jest dokładnie taki sam jak przy malowaniu drewna pod spodem. Idealne rozłożenie farby jest chyba po prostu niemożliwe. Ale jeżeli pędzel ciągniemy w tym kierunku, w którym malowaliśmy drewno, to nie wiadomo, czy to, co namalowaliśmy, to są smugi z nałożonej na siebie białej farby, czy może to drewno namalowane pod spodem miało właśnie taki jasno-ciemny rysunek. U mnie w niektórych miejscach po wyschnięciu farba okazała się zbyt jasna, więc położyłam jeszcze jedną warstwę. Zostawię Was jeszcze chwilę przy malowaniu wieczka. Zawsze w 2 etapach. Najpierw nakładam farbę, domalowuję brzegi, a potem ją rozciągam najpiękniej jak umiem. No wiem, sama widzę, że nie jest idealnie, ale na skończonej pracy po prostu tego nie widać. Tak wygląda pudełeczko jeszcze na mokro, a po 20 minutach, czyli na sucho, wygląda tak. Papier ryżowy, który wybrałam do tej pracy, jest przepiękny, ma taki delikatny klimacik folk. Teoretycznie wycinam i przyklejam, ale zazwyczaj życie nie jest takie proste. Gdy przyłożyłam papier do wieczka, okazało się, że bardzo stracił na kolorach. A gdy go przykleję, będzie wyglądał jeszcze gorzej, więc warto go podmalować na biało. Można podmalować idealnie, a można tak jak ja, gąbeczką, tak mniej więcej.
Papier ryżowy przyklejam klejem do deku, smaruję powierzchnię, przykładam papier i całość od góry jeszcze raz zasmarowuję klejem. Teraz wygląda, że jest ok, ale gdy klej wyschnie, błyszczy się paskudnie, zobaczcie. Więc warto jeszcze raz całą pracę polakierować lakierem akrylowym matowym. Żeby nasza serwetka wyglądała jeszcze bardziej jak serwetka, warto jej dodać kilka załamań i zmarszczeń. Przyda się do tego farba akrylowa biała, pędzelek gąbkowy i pędzelek skośny. Boki delikatnie, nierównomiernie, gdzieniegdzie na biało. A zmarszczenia serwetki jak zwykle pędzelkiem skośnym. To jest takie normalne cieniowanie, czyli nabieram troszkę farby na czubek pędzla, rozblendowuję i wtedy robię kreseczkę. Jeżeli nie bardzo wiecie, o co biega z tym cieniowaniem, to pod tym wideo podlinkuję Wam film. Kiedyś zrobiłam specjalny instruktaż jak cieniować, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Ale jeżeli o cieniowaniu nie macie pojęcia, ale chcecie zrobić takie jasne rozbłyski, to zwykłym płaskim pędzelkiem też to da się zrobić. Bo z drugiej strony rozjaśnienia robimy przyciemnienie i można to zrobić pędzelkiem skośnym albo cieniutkim okrągłym. Trzeba rozwodnić szarą farbę i delikatnie, czubeczkiem zrobić równoległą kreskę. To naprawdę będzie wyglądało bardzo ok, no chyba że jesteście mistrzami w cieniowaniu, to wtedy bierzecie pędzelek skośny i lecicie z tym koksem. A gdy serwetka jest już wycieniowana, biorę zwykły okrągły cieniutki pędzelek i maluję pod serwetką taki delikatny cień. A na koniec nieprzyzwoicie łatwy wzorek zrobiony konturówką. To zawsze warto zrobić, bo dzięki takim drobiazgom nasza praca staje się naprawdę urocza. Z kropeczkami naokoło obrazka musicie troszkę uważać, ponieważ konturówka podczas schnięcia odrobinę zwiększa swoją średnicę. Niby nic takiego, ale jeżeli kropeczki będą zbyt blisko siebie, zaczną się zlewać. A na koniec, jeżeli macie taką ochotę, a ja zawsze mam, to można odrobinę podcieniować brzegi pudełka. Ostatni etap to gałeczka oraz nóżki. Tym razem nie przemalowuję, zostawiam oryginalny kolor, bo uważam, że całkiem dobrze pasuje. Gałkę przykręcam, a nóżki przyklejam klejem na gorąco. A gdy wszystko już jest gotowe, nadchodzi wiekopomna chwila. Najważniejsze pytanie w filmie, czyli która kokardka najlepiej pasuje. Błękitna, w kratkę, a może żółta? Wybrałam kratkę i prawdę mówiąc niekoniecznie dlatego, że pasuje najlepiej. Po prostu krateczki i kropeczki bardzo lubię. Napiszcie, czy taki prosty pomysł Wam się podoba i czy w ogóle spróbujecie namalować taką serwetkę. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie, znajdziecie pod tym wideo. A ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.